Dzień dobry internecie! W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak oszukałem przeznaczenie nie jadąc ostatecznie przez Norwegię. Spędzimy nockę w lekańskim nawiedzonym domu. Oraz dowiecie się, jak zblokowałem sobie konto tankując na skandynawskich stacjach. Zapraszam! W dniu dzisiejszym mamy do przejechania niecałe 380 km, startujące z Skellefteå do miejscowości Solejkę. 2 tankowania po drodze. Zapraszam. I tak jadąc sobie po tych szwedzkich drogach, podziwiając ich krajobrazy, co po chwilę wracałem, wspomniałem mi do tego, że nie jest mi dane zobaczyć tych norweskich serpentyn, tych cudownych widoków, właśnie m.in. droga Trolli, droga atlantycka, Gerjangenfjord, Latefossen. No i tak wracałem ciągle myślami do tego, że stracona okazja życiowa. No, na 2 lata człowiek myślał o tym wyjeździe, a rok planował i wszystko szlak trafił. Natomiast podczas tego rozmyślania dostałem wiadomość od mojego kolegi z grupy Mototrips, Mateusza, którego serdecznie pozdrawiam, z informacją o tym, że droga Trolli została zamknięta ze względu na suwisko, które tam się wydarzyło. No i tak patrzę datę, mówię, kurczę, mówię, to jest termin, w którym bym tam mniej więcej był, więc mówię, może oszukałem przeznaczenie, że nie było mi to dane celowo, może coś by się wydarzyło. Albo druga sprawa, nawet jakby się to zostało przede mną, po mnie, raczej po mnie, no to bym się chyba zaryczał, jakbym nie mógł tą drogą przejechać tak naprawdę, bo to był jeden z głównych punktów tej Norwegii. Więc nie wiem w sumie co gorsze, czy to suwisko, które by na mnie spadło, czy to, że nie mógłbym się tą drogą przejechać. Tak czy inaczej, no trochę ta wiadomość poprawiła mi humor, że może tak rzeczywiście miało być, a nawet jak nie miało tak być, no to nie ukrywam, że chcę w to wierzyć. No i humor mi się od razu poprawił i dalej kontynuuję swoją drogę do Sztokholmu, tymi pięknymi krajami, które mamy w Szwecji. O, mamy 10. dzień wyprawy. Jedziemy tu na Sandwall. Jesteśmy tak w 3/5, bym powiedział. No i całe 2000 km do domu.
Dla odmiany, jak widać, pojedziemy w deszczu, bo dawno nie padało. No, tak pięknie miało dzisiaj być, kurde. 16, 17, 18, do 20 paru stopni, a jest 15. No i lecące kropki, nie jest to jakieś tam jako nawałnica, ale deszczówka. Widać jaszeniówka. Właśnie odwrotnie. Przy okazji, wyjeżdżając z tej stacji benzynowej, opowiem Wam o przypadku, jak sobie zblokowałem konto. Nie wiem, czy wiecie, ale no, większość stacji, można powiedzieć tutaj na Skandynawii, jest bezobsługowych. Wkłada się kartę płatniczą i, że powiem, jest obciążona karta z automatu na pewną kwotę X. Dlaczego mówię X? Bo każda stacja nalicza sobie trochę inaczej. Przeważnie jest to 500, mniej więcej 500 norweskich koron, czy tam szwedzkich, ale zdarzają się stacje, że jest to 1000 koron, albo jedna rekordowa stacja, która mi zrobiła właśnie psikusa, to na Nordkapie. Pierwsza stacja, którą wierzycie, jest na Nordkapu, gdzie najdroższe paliwo w życiu tankowałem. Przeliczenia złote to chyba 12,5 zł, z tego co pamiętam. Natomiast tą kaucję, która sobie wzięła przy tankowaniu, to było 2000 koron norweskich. No 2000 koron no to jest około tam niecałe 1000 zł. I przeważnie ta kaucja jest zwracana w przeciągu jak nie 5 minut to do godziny i jest ok, nie ma tematu. Ale tutaj się wydarzyła mi taka sytuacja, że tą kaucję trzymali 3 dni. Dopiero na trzeci dzień mi zwrócili pieniądze, a w międzyczasie tankowałem następne. Następna stacja mi zblokowała 1000 koron, kolejna 500 koron, 2-3 tankowania dziennie, no i tam się zrobiła kwota, że tu wiecie, no 3-4 tysiące, nie? No, oczywiście tam na rewolucie takie kasy tam aż nie miałem odłożonej. No i właśnie podjechałem na tą stację, żeby zatankować i odmowa płatności, odmowa płatności, odmowa płatności. No i teraz mówię, jak nie macie drugiego banku z drugą kartą, na szczęście mówię, raczej każdy z nas ma po 2 konta gdzieś założone. No to tutaj jedyne co, no to albo płacę kartą normalnie z prowizją bankową z polskiego banku, albo przelewam z polskiego banku na Revoluta i to eliksirem zapłacę tam jakąś małą prowizję i mówię, będę miał, nie? Ale no to taka uwaga, słuchajcie, bo jeśli, nie wiem, macie tam z 1500 zł odłożone na tankowanie, no to te 1500 zł możecie zblokować w ciągu jednego dnia. I tak jak odblokują bez problemu w ciągu tych właśnie paru minut czy tam godziny, no to nie ma tematu. No ale tak jak mi się zdarzyło, że jeden trzymał 3 dni, a dwie postały po 1 czy tam 2 dni, no to się robi mały problem. Także to zwróćcie uwagę, jak macie okazję, to chyba lepiej płacić już do kasjera, który normalnie no, pociągnie to z karty na bieżąco, a nie, że tam jest blokowana jakaś kaucja. No wszystko zależy, kto jakie tam ma środki odłożone, nie? Ale to tak uczulam, żebyście wiedzieli, że tak ten system tutaj działa i taki numer może się wydarzyć. Cześć. Spaliście kiedyś w lekańskim domu? Ja też nie. Dzisiaj będzie taka pierwsza noc. Zobaczcie, jak to wygląda od środka. Takie lekko spooky. Wszystko takie starodawne.
można powiedzieć. Dziwne kształty, dziwne obrazy, jakieś tutaj zabytki. Jakieś kurde lampki z rampki. To jest łóżko jakaś dziwne tutaj. To jest metalowe, żeby było śmiesznie. Taka dziwna jakaś szafa. Ja tu się lekko rozłożyłem. No ale... Zobaczcie wejście. O, tutaj jest kod, żeby wejść w ogóle do drzwi, nie? To jest ciekawe. Taki klimat. Tak to wygląda. I wszędzie takie napisy, jak tutaj. Tego typu. Gdzie tam nie wejdziesz. Tak samo do toalety jak pójdziesz. To jest identyko. Wszędzie napisiki. Czy tutaj będzie straszyć? Założę się, że tak. Co jeszcze coś takiego? Jeszcze kominek jakiś. To jeszcze jest taras. Tego typu zejście. Też pełno napisików. No, a to stoi środek lokomocji. A tak z zewnątrz. Jakby był spalony ten dom. Tak wygląda. Ale jest cały na czarno pomalowany. Niesamowite. No, to zobaczymy jak minie nocka. Hejo. W dniu dzisiejszym udajemy się z miejscowości Sorake do Sztokholmu. Mamy do pokonania dystans 400 km, 2 tankowania po drodze. Zapraszam. Dzień 11 podróży. Zaczynamy od wyrzucenia śmieci po sobie. Po domku lekańskim. No creepy, nie? Normalnie trzeba śmieci wyrzucić. Tak ta chatka wygląda. Lekańska. No, ciekawe, nie powiem. Ale nocka była spokojna w miarę, nawet się dobrze spało. Ta doniczka z tego pan jest zajebista. Ktoś miał fantazję. Ta konewka. Nie wiem, to druciki, coś tego. No. Jest fantazja. Dobra. Pakujemy i lecimy. A tak a propos tej ciężarówki, co teraz właśnie wyprzedzam. Jak widzicie, jadę trochę na maksa do lewej, żeby jak najdalej od tego ciężarowego, bo mi się zdarzyła taka sytuacja tego dnia, że jechałem sobie dwupasmową autostradą, więc ja jadę sobie z te 110 tym prawym pasem, no i zbierzam się do dwóch ciężarówek, które jadą przede mną i za nim jeszcze osobówka. No i zaczynam zmieniać pas na lewy, mówię, no to ich wyprzedzę, no bo oni tam jechali po 90 na godzinę. No zaczynam zmieniać pas, no i w tym momencie ta druga ciężarówka też zamierza wyprzedzić tą pierwszą, bo zaczynało się lekkie wzniesienie, więc tamten chyba jechał tam 80 parę, a ten chciał szybciej, no i wyprzedza. Ja mówię, no dobra, już niech jedzie. No i za chwilę ta dojeżdżam, a widzę, że osobówka się jeszcze pcha, ja mówię, dobra, nie śpieszy mi się tego Sztokholmu i tak będę za wcześnie, i tak tam będę zwiedzał pieszo ten Sztokholm, więc mówię, niech jedzie. No i ciężarówka wyprzedza, zanim osobówka i za tą osobówką ja. I tak sobie na spokojnie jadę. No i w pewnym momencie, kiedy ta wyprzedzająca ciężarówka zrównała się z tą wyprzedzaną, tej wyprzedzanej na prawym pasie, co była, strzeliła przednia opona w samym pojeździe, pierwsza opona z lewej. Ta cała guma wpadła, strzeliła w tą ciężarówkę obok, także zaczął się taniec ciężarówek na autostradzie. Ta guma poleciała pod przyczepą w tą osobówkę. Ta osobówka dostała tam w przód i ta guma leciała do tyłu. No ja tylko jak zobaczyłem, że strzeliło, był huk jak diabli, pełno dymu, po hamulcach wszyscy. Ja tylko jedyne co odruchowo
przekręciłem po prostu w prawo, żeby się schować na prawy pas, no i w tym momencie jak zmieniłem pas, no to ta guma spod samochodu wyleciała, to sobie przeleciała koło mnie. No i każdy po heblach zatrzymał się na prawym pasie. Natomiast te ciężarówki walczyły, żeby się w ogóle ze sobą nie zderzyć. Ten po lewej opanował pojazd, mimo tego, że się przestraszył i nie przewalił ani w tą bandę metalową, ani w tą ciężarówkę. No a ten, co stracił tą oponę, no to na końcu już hamował felgą, trzy iskry, no i doczłapał się na prawą stronę i się zatrzymali. No wiecie co, to awaryjne, no bo to jest autostrada, więc nie, kamizelki nie miałem oczywiście, no to brałem tą kurtkę przeciwdeszczową. No i widzę, że jadą kolejne samochody, no ta guma tam leży na tej drodze, na tym lewym pasie. Mówię, no to pobiegłem, szybko chwyciłem, ściągnąłem do prawej strony na pobocze i okej, no wysiadają ci goście z ciężarówki, zaczynamy gadać, no i pierwsze pytanie, czy kamera nagrała to? A ja mówię, zaraz zobaczę, bo nie wiem, czy mi nie padła. No i oczywiście chciał taki, że nie nagrałem tego. I jakieś 30 km wcześniej mniej więcej mi się wyczerpała bateria. Aż mi się nie chciało tego ładować po drodze, mówię, po co tam będę kręcił autostradę. No i tak pogadaliśmy chwilę, no i mówię, no to mówię, czy ja muszę być, mówię, bo mówię, że jestem potrzebny, bo mówię, nie ma ofiar śmiertelnych ani nic, mówię, świadkiem też nie muszę być. Ten gość się przyznał, że to jego wina, bo mu ta opona szczeliła i tylko spiszą między sobą, z tą osobówką, no to ona miała zderzak wgnieciony. Tej ciężarówce, która wyprzedzała, też się nic nie stało, mówię, dobra, no to jadę, nie, na razie i zdjąłem tą przeciwdeszczówkę i pojechałem dalej przed siebie i znowu takie drugi raz oszukałem przeznaczenie, można powiedzieć. Natomiast taka nauczka i tak jak widzicie, jadę ma maksa do lewej, że nawet jak szczeli, no to mówię, mam chociaż trochę miejsca, żeby uciec. Natomiast mówię, jak najszybciej po prostu próbowałem pójść na te ciężarówki, wyprzedzać, bo w głowie miałem, że może wystrzelić kolejna opona i to taki uraz został już do końca trasy. No i na miejscu. A w kolejnym odcinku udamy się do Göteborgu dość uczęszczaną autostradą E20, a następnie udamy się do Kopenhagi poprzez piękne mosty i tunele łączące Danię ze Szwecją. Zapraszam.